Ten niepozorny przedmiot to rodzinna relikwia. Nosi w sobie dramat grudnia 1970 roku. Władza ludowa, według oficjalnej propagandy należąca do ludu pracującego miast i wsi, otworzyła ogień do robotników. Dlaczego? Bo strajkowali z powodu tego, jak droga stała się żywność. Robotnicy wyszli na ulicę. Władza wciąż odmawiała rozmów. W Gdańsku spłonął budynek partii. Przeciwko robotnikom i ludności cywilnej wytoczono czołgi. Użyto ostrej amunicji. Siedemnastego grudnia stoczniowcy Gdyni, wezwani dzień wcześniej przez wicepremiera Stanisława Kociołka, szli rano do pracy. Na moście kolejki SKM wojsko otworzyło ogień z karabinów maszynowych. Doszło do masakry. Zginęło 10 osób. Ciało 18-letniego Zbigniewa Godlewskiego koledzy na drzwiach ponieśli centralną ulicą Gdyni. Ten dzień nazwano Czarnym Czwartkiem. Jednym z robotników idących tego dnia do pracy był Adam Gotner. On dostał 6 kul w lewą pierś. Lekarze uznali jego przypadek za beznadziejny. Przestrzelona tętnica, poszarpane plecy i płuca, zajęto się lżej rannymi. Dopiero kolejny obchód dał mu szansę. Ze zdziwieniem stwierdzono, że wciąż oddycha, że to jednak żyła podobojczykowa i skierowano na operację, która uratowała jego życie. W 1980 roku Adam Gotner był czynnym uczestnikiem sierpniowego strajku. Potem robił wiele, by upamiętnić krzywdę sprzed lat. Zawsze dostępny dla dziennikarzy opowiadał o tragedii w każdą jej rocznicę, choć po ludzku wolałby zapomnieć. Był także konsultantem filmu Czarny Czwartek Antoniego Krauzego. W 2014 roku został uhonorowany Medalem Wolności i Solidarności. Jego historia ciężko rannego, nieprzytomnego, wleczonego pod ramię stała się motywem pomnika ofiar grudnia 1970 roku w Gdyni, którego autorem był Stanisław Gierada. Przez wiele lat przechowywał swoją zakrwawioną marynarkę w piwnicy, a właściwie jej fragment, żeby łatwiej było ukryć w razie rewizji. Owijał go jedynie w gazetę. Ostatnia była z 16 grudnia 1981 roku. Chciał zachować ślad, przechować dowód zbrodni. Prawdę o tej tragedii władza ukrywała. W mediach mówiono o chuligaństwie. Do dziś, mimo procesu, nie osądzono sprawców. Do nas marynarka trafiła w 2015 roku. Przygotowywaliśmy wtedy wystawę na 45. rocznicę tragedii grudniowej i zależało nam na tym, żeby historia pana Adama stała się jej częścią. Okazało się wtedy, że jest już ciężko chory z powodu odniesionych niegdyś ran. Jego małżonka, pani Grażyna Gotner, wraz z rodziną podjęła decyzję o powierzeniu tej cennej pamiątki szerszej publiczności naszego muzeum, by traumatyczne doświadczenie męża stało się częścią wspólnotowej pamięci o grudniowej tragedii. Tym sposobem ta rodzinna relikwia trafiła do sali B wystawy stałej. Czujemy się ogromnie zobowiązani. Gdy będziecie Państwo u nas, zwróćcie uwagę na ten niepozorny przedmiot w gablocie. Kryje niezwykłą historię wyjątkowego, skromnego człowieka, który sam, ciężko doświadczony, zdecydował się pamiętać o tych, którym życie nie było już dane.